Ja sobie tutaj siedzę, robię relacje, a tymczasem hyc, kogo my tutaj mamy? Nie znam straszne, bo zostały może ze 3 kromki chleba wszystkiego do jedzenia dla Gai na śniadanie i to koniec naszych zapasów obecnych. Pięknie, najpierw takie małpy, a rano w ogóle mnie pawie obudziły. Nie widziałam żadnego, ale darły się tak, że w ogóle bałam się, że Gaję obudzą. Gacia, idziemy zobaczyć plażę? Jeszcze jej nie widziałaś? Tam jakieś zajęcia z jogi albo czegoś innego. A tymczasem, słuchajcie, zrobił się taki piękny dzień, że aż serducho rośnie. Patrzcie, jakie kolory, rany bochne, turkusy, zielenie, niebieskości. Uwielbiam, 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 uwielbiam. Gaja, wiesz, które to są ptaszki? To są te zielone ptaszki, które widzieliśmy, aczkolwiek mam podejrzenia, że to mogą być albo żołny, albo papugi. Tu sobie zrobimy stanowisko do nauki. Będzie turkusowa szkoła. Gajuś, jak ci się tu podoba? Sprawdź, czy woda jest ciepła. Leć! I pobiegł mój bosonogi stworek. Woda, jak to Gaj stwierdził, jest pyszna. A tam jest huśtaweczka. Jak tu pięknie, słuchajcie, popatrzcie, jaka tutaj jest miejscowa. Ja wam ją oznaczę, bo może ktoś z was chciałby tu przyjechać. Jej, huśtaweczka! Magia się dzieje w naszym życiu. Dobrze, ja tak też się sprawdziła, czy nie ma kokosów. Nie ma kokosów, córka, jest bezpiecznie! Moje dziecko wychowane w tropikach. Nie ma! Okropne, co ja powiem, ale mi się to kojarzy z bunkrem. Tutaj, w tym miejscu, już miałam powiedzieć na tym obszarze, to nie dokładnie w tym miejscu, ale tu wszędzie, tutaj 10 lat temu była wojna. Nasi gospodarze to Tamilowie. Wczoraj nam trochę opowiadali, prawda, Gaja? Ich na szczęście nie było tutaj w trakcie wojny. Znaczy byli, ale w ciągu na te ostatnie działania wojenne udało mi się uciec ze Sri Lanki. Ale i tak to, co opowiadali, łamało mi serce. Gajon wypatrzył właśnie małpy posiwiałe. Mogę się mylić, oczywiście, że się mogę mylić. Muszę to później sprawdzić, ale wydaje mi się, że właśnie tych szukałyśmy w parku narodowym. Tu jest trójka, ale tam widzę, że się gałęzi uginają dalej. Tak, jest 5 w sumie, widzimy już. Ależ one skaczą pięknie. Patrz. Wow! Imponujące. Z jaką lekkością, prawda? Z jaką gracją. I już sobie siedzą dalej i się patrzą, co te dwunożne stwory od nich chcą. No nic, w każdym razie wnioski z tego są takie, że nie trzeba wcale do Parku Narodowego jeździć, żeby oglądać przyrodę, prawda? No, nawet widzieliśmy jelonka i sarenki. Tak, jelonka, sarenki, małpy, różne rodzaje małp, motyle, ptaki, papugi, bawoły. Tylko lamparta nie. Lamparta nie widziałyśmy na wolności, w parku też nie.
krokodyle widziałyśmy tylko w parku. Znaczy widziałyśmy też na wolności oczywiście, ale na Sri Lance, w Indonezji. Pewnie nie pamiętasz, jak byłyśmy u naszego hosta, który nam mówił, Tak, pamiętam, mamy ale nie mówiły, proszę uważać na widzieliśmy. krokodyle. Ale nie widzieliśmy. Czekaj, faktycznie, tam nie widziałyśmy. Jezus, muszę sobie przypomnieć, gdzie to było tak, że poszłyśmy na taki staw i mówi nam host, patrzcie, tam są krokodyle, a ja patrzę gdzie, nie widzę, same takie belki tam leżały. Ale naprawdę myślałam, że to były drzewa zwalone. Mówię, no tu, no patrz, a gdzie, no tu! I wtedy dojrzałam. Tam było dużo krokodyli. Z moim maluchem jemy kolacyję. Co to jest, Gaj? To jest kotu. To jest kotu, tak. To jest kotu. Po fried rice'ie jedna z naszych podstawowych potraw tutaj na Sri Lance, prawda? Ale jak na fried rice chwilowo nie możemy patrzeć. Jaki fried rice? Rice and curry. Jak na rice and curry nie możemy patrzeć, tak kotu nam jeszcze wchodzi. Jeszcze jakoś nam smakuje. No, nie siedzimy sobie w naszych ciemnościach, znaczy tutaj w jasnościach, tam jest nasze dormi super ciasne. Ja już swoją połowę zjadłam, Gaja jeszcze swoją dojada. No, najedź się córeczka, co nie będziesz mogła, to mama zje. Mama odkurzacz, a tutaj nasze ciemności, a w tych ciemnościach, słuchajcie, błękity, turkusy i małpy i w ogóle wszystko w tych ciemnościach. Tak, i makaki złodziejaszki. I nasze siwogłowe małpy, które dalej nie jesteśmy pewne, jak się nazywają. No, jesteśmy kawałek od wioski, więc zdążyłyśmy przejść. No, przyszłyśmy, zrobiliśmy zakupy jakieś śniadaniowe. Przyniosliśmy sobie kotu, bo nawet nas było taniej niż na miejscu. W ogóle ceny to... Ale to nawet nie wspólne jakie. Dogadałyśmy się z panem, w każdym razie jest to do dobrej ceny. No i pewnie jeszcze, Gacia, zrobimy trochę szkoły, nie? Error. Dobra, coś jeszcze popiszemy z języka polskiego. Chyba że z informatyki. Ewentualnie możemy porobić ortografię na komórce. Tak, na razie brulę informatyka, bo mam super program do nauki informatyki na laptopie. A, znowu coś nam przyleciało. Chodziłam kiedyś po podwórku Paw? A nam chodzi. Jej! Nasz hostelik i nasze otwarte okno. O, tam. Tu są w ogóle... O, jest, poleciał. Króca bomba, nie zauważyłam go. Ach, jaka szkoda. Jaka szkoda. Patrzyłam uważnie, go nie zauważyłam. No trudno. Teraz to już w takiej gęstwinie wylądował, że już go tam niestety nie spostrzegę. Natomiast bardzo Wam polecam ten Trinco. Szczególnie tą część nieturystyczną. To jest część turystyczna, ale jest zupełnie poza sezonem. Sezon się zaczyna dopiero w kwietniu. A w marcu gospodarze mówią i nawet już w końcówce lutego jest tutaj zacna pogoda. Jak widać na załączonym obrazku. Więc naprawdę wbijajcie, bo i ceny są ok, i przede wszystkim cisza, spokój i po prostu magia. Cuda podróżowania się wydarzają. Mianowicie przyjechałyśmy przedwczoraj ciemną nocą, a dzisiaj już mamy raz, dwa, trójkę fajnych znajomych. Mianowicie z naszego ośrodku, naszych właścicieli, którzy, ponieważ w ciągu ostatnich 3 miesięcy mieli raptem 12 turystów, więc bardzo chętnie sobie ucinają pogawędki wieczór. Tu za mną jest taka piękna rezydencja. Poznałyśmy się z panią i dzisiaj idziemy do niej na obiad i jak już się cieszę po prostu na rozmowę, bo to jest pani, która też jest w couchsurfingu i też sama podróżowała sporo. A jeszcze tutaj po lewej stronie jest taki bardzo piękny, zapewne bardzo drogi hotel. I wczoraj w sklepie wieczorem spotkaliśmy parę ze Szwecji z dziewczynką taką jak Gaja. No oczywiście się zgadaliśmy i w efekcie idziemy zaraz, po południu idziemy do nich się z nimi spotkać. Mama Ania mówi, przyjdźcie, mamy basen, dzieci się będą kopać, a my sobie wypijemy kawkę i pogadamy. No to jasne, że przyjdziemy, oczywiście, że przyjdziemy.
I tak oto nam się pięknie tutaj plecie. A wydawać by się mogło, że na takim bezludziu to już nic się nie może upleść, no bo przecież nikogo nie ma. A tu proszę, jakie piękne znajomości się czynią. Właśnie zaglądałyśmy z wizytą do naszej sąsiadki. Słuchajcie, popatrzcie, jaka tutaj jest magia z pani gospodyni tutejsza. Jaka tu jest magia, jaka tu jest magia, jak to jest pięknie, jak to jest pięknie. Jak się wychodzi, to sięgają gdzie wychodzi? Jak się wychodzi przez którekolwiek drzwi, to gdzie się trafia? Dokładnie tu, nad morze. Boże, jak to pięknie, jak to magicznie, jak to przepięknie jest. Samo miejsce Wam bardzo, bardzo ogromnie polecam. Z przemiłą panią właściciel, z pięknym, chłodnym, przytulnym domkiem. Tam jest pokój, tylko on jest w tym momencie opuszczony. W sensie goście się wyprowadzili, pokój z ciepłą wodą, a tu jest jeszcze inne magiczne miejsce, które nam się strasznie, ale to strasznie podoba. Mały domek na drzewie, kabańka z takim miejscem do siedzenia. Wiecie, jak tutaj wschód słońca musi wyglądać z tego miejsca? Czysta, żywa magia. Nasza pani właściciel, Gajonek. I jeden z 18 psów, którymi się ta pani opiekuje. Moja piękna dziewczynka, oczywiście u Mandy na huśtawce. Boże, jakie to piękne. Jakie to miejsce jest czarowne, jakie to miejsce jest urocze, jakie to miejsce jest najpiękniejsze na świecie.